No hej, witajcie na kanale EV Repair. Dzięki nieograniczonej uprzejmości chłopaków z Autopunkt Mława jeszcze mamy okazję pokazać Wam samochód marki Denza. Jest to też absolutna nowość na naszym rynku. Przypominam, że Denza to jest taka kompilacja marek Mercedes i BYD. W tej chwili, z tego co zrozumiałem, BYD przejęło wszystkie akcje tego producenta. Czyli jest to trochę taki Maybach w Mercedesie. Czyli Denza jest takim Maybachem dla BYD. To co? Oglądamy samochód od środka. Pierwsza rzecz. To, co w chińskich samochodach podoba mi się najbardziej. Tak wygląda dostosowanie samochodu do wsiadania do właściciela. No i cóż, powiew luksusu, moi drodzy. Czyli mamy samochód zdecydowanie z wyższej półki. Kolorystyka to jest coś, co mi się tutaj w tym samochodzie akurat bardzo podoba. Może to jest trochę tak, że ja jednak wolę tego typu samochody niż samochody sportowe. Jak wiecie, ja nie jestem jakimś szczególnym wielbicielem luksusu, nie umiem się wypowiadać w kontekście luksusu, ale tutaj mamy do czynienia z takim zestawieniem kolorystycznym, które mi najbardziej pasuje, czyli mamy szarości, mamy wysmakowane satyny, mamy fajną beżową, popielatą alcantarę i jest fajnie. Z jednej strony jest jaśniej, czyli nie jest tak ciemno jak w tych wszystkich europejskich konfiguracjach, szczególnie dedykowanych do wschodnioeuropejskiego rynku, a przy okazji no jest bardzo jakościowo. Dobrze, znalazłem funkcję ustawiania siedzeń, także tak, macie przede wszystkim wentylację i wentylacja jest we wszystkich fotelach łącznie z tylnymi. Tutaj jeszcze dowiedziałem się na temat tego, że tylne fotele są rozkładane do pozycji Zero Gravity. Poczekajcie, ja sobie włączę tylko klimatyzację. I teraz tak, tutaj mamy ogrzewanie, tutaj mamy oczywiście podgrzewanie dodatkowo, oczywiście mam podgrzewaną kierownicę. Mamy masaż i masaż występuje też we wszystkich 4 fotelach. Oczywiście mamy ustawianie foteli i też jest ono dostępne z pozycji ekranu. I siedzenia adaptacyjne to jest to, co mieliśmy się okazję zapoznać jadąc Xiaomi, gdzie podczas przechyłu boczne, tutaj te boczki nam się pompują i powodują takie lepsze boczne trzymanie. Jeżeli chodzi o wpływ Mercedesa na tą markę, no to tutaj widzimy oczywiście manetki sterowania trybami jazdy, które są standardowe dla Mercedesa. Mamy trochę dużo przycisków. To jest coś, jak wiecie, czego ja nie do końca lubię. Wydaje mi się, że równie dobrze można byłoby to zrobić tak, jak mamy to czy w Xiaomi, czy w Tesli, gdzie mamy tutaj tylko scrolle i te scrolle nam służą do tego, żeby sterować wszystkimi funkcjami. No mamy tutaj dodatkowe przyciski właśnie do sterowania funkcjami głosowymi czy telefonem i mamy tutaj funkcję, z tego co widzę, sterowania autopilotem. Dodatkowo mamy dosyć duży instrument cluster. Jest on bardzo fajny i jakościowy. To jest chyba pierwszy chiński samochód, w którym mamy jakościowy instrument cluster. Co ja rozumiem pod jakościowy, czyli nie wygląda on jak kupiony na AliExpressie i dołożony, tylko to jest coś, co jest częścią składową i elementem jakby wyposażenia samochodu i to ewidentnie widać. Czyli to nie jest dokładka, to jest urządzenie, które jest tutaj częścią tego i ono jest bardzo wyraziste, ma niesamowity kontrast. Także zdecydowanie jest to na pewno produkt dużo bardziej jakościowy niż to, z czym mamy do czynienia na przykład, nie wiem, w MG4 czy chociażby nawet w NIO czy w jakimkolwiek innym Xpengu. Tak, jest to bardzo jakościowy produkt. Mamy lusterko wsteczne, które jest elektroniczne, czyli widzimy obraz z tylnej kamery. Tutaj w tym lusterku. Czy ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie? No nie wiem, wydaje mi się, że tutaj akurat nie jest to tak super potrzebne. To, co znamy z Tesla Model X, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, wciskam sobie hamulec i drzwi zamykają się same. Całe to otwieranie, zamykanie drzwi, te wszystkie funkcje automatyczne są bardzo takie płynne i one na przykład w Tesla Model X, jak naciskaliśmy ten pedał hamulca, to te drzwi zamykały się dosyć gwałtownie. Natomiast tutaj to się odbywa, jeszcze raz może to pokażemy. Wciskam. Odbywa się to bardzo płynnie. Czyli ten ruch jest bardziej sterowalny, on nie jest taki gwałtowny, po prostu działa to trochę przyjemniej, płynniej. Znowu mamy do czynienia oczywiście z oknami bezramkowymi,
tak jak to jest w samochodach sportowych czy w luksusowych, a teraz w większości też samochodów, z którymi mamy do czynienia, czyli w Teslach. Jeszcze troszeczkę na temat tego, jak wykonany jest samochód, jeżeli chodzi tutaj o tapicerkę drzwiową, no to jest zestawienie wysokiej jakości materiałów i bardzo fajne zestawienie kolorystyczne. To, o czym mówiłem też wypowiadając się na temat wnętrza, wszystko tu jest naprawdę fajnie zrobione i dodatkowo ewidentnie czuć tutaj materiał, który się ugina pod palcami, czyli mamy też dużo lepsze tłumienie. Sama mięsistość też tego samochodu powoduje, że on na pewno będzie bardzo cichy w środku, co zresztą pewnie przy okazji kiedyś będziemy mogli sprawdzić. Może też dzięki chłopaki nas przywiozą, jeżeli będzie chciało im się trochę dłużej z nami tutaj pobyć. Samo wsiadanie do samochodu jest bardzo przyjemne, a drzwi się otwierają bardzo szeroko. Sterowanie funkcjami wszystkimi tutaj, jak widzicie, jest bardzo rozbudowane, a przy okazji cały ten panel sterowania jest bardzo fajny i tak, no powiedzmy, wykonany troszeczkę jak z wyższej półki, czyli gdybyśmy to porównali, nie wiem, do Tesli, nawet do tego Xiaomi, który tutaj obok stoi, no to tutaj ewidentnie widzimy po prostu wyższą jakość. Standardowo, to już teraz chyba powiem, że całkowicie standardowo, tak jak w większości chińskich samochodów, mamy tutaj tą wnękę w konsoli. Tak jak mówiłem wiele razy na wszystkich swoich materiałach, ja w ogóle wielbicielem konsoli nie jestem, ale tutaj tą konsolę mamy i przynajmniej, chociaż fajne jest to w większości chińskich samochodów, że ta konsola ma tutaj tą wnękę, na której możemy coś położyć. Dodatkowo jesteśmy tutaj uzbrojeni w dosyć sporą ilość portów USB, USB-C i USB standardowe A, co już jest dosyć często rzadkością, znaczy jest ogólnie rzadkością. Mamy tutaj taką małą wnękę, nie wiem, czy to jest na kluczyk, czy na jakąś inną, po prostu mamy. Prawdopodobnie tutaj najfajniej się chowa kluczyk. Dodatkowo mamy tutaj dosyć rozbudowane sterowanie funkcjami autopilota, tak, jeżeli dobrze zrozumiem. Oj! Sorry, zamykam. Wcisnąłem przycisk niepotrzebnie. To zaraz będziemy pytać kolegów, do czego to wszystko służy. Tutaj widzę ewidentnie podgrzewanie, a tą resztę nie jestem w stanie tego odcyfrować, także chłopaki nam, mam nadzieję, powiedzą. Tu mamy oczywiście światło awaryjne. Dwie wnęki na kubki, bardzo standardowe, niestety tutaj z takimi fizycznymi zaciskami. Tutaj fajna rzecz, to jest chyba prawdopodobnie blokada schowka. O! I schowek z lodówką. Zaraz jest, nie, proszę bardzo. Proszę bardzo. Możemy sobie w ten sposób odblokować i jesteśmy w stanie sobie ustawiać temperaturę w podłokietniku. Tak, czyli możemy podnosić i opuszczać. Maksymalnie w dół to jest minus 6 stopni Celsjusza, co moim zdaniem jest absolutnie wystarczające w momencie, kiedy mówimy o napojach, bo głównie do przewożenia tego typu substancji są oczywiście takie schowki. Pozycja siedząca jest bardzo wygodna, fotele są bardzo wygodne, także tutaj absolutnie nie mam żadnych uwag. Tutaj mamy jeszcze drugi wyświetlacz i przy okazji ten wyświetlacz ma bardzo podobną funkcję, jaką mieliśmy na przykład w Xpengu, w Xipengu, przepraszam, że dla osoby siedzącej, czy dla kierowcy, ten ekran jest prawie niewidoczny. Tak, czyli mamy taką funkcję, że on jest taki pod kątem, ten obraz jest w ogóle niedostrzegalny dla osoby prowadzącej, co oczywiście jest dobre, bo powoduje, że nie rozprasza to prowadzącego. Dwie ładowarki indukcyjne, zapomniałem trochę o tym powiedzieć, ale to jest niemalże standard w obecnych samochodach elektrycznych. Dodatkowo mamy przesłony górne, ja muszę sobie tylko tutaj zrozumieć, jak to jest sterowane. Proszę bardzo, jedna i teraz drugą przesłonę. Czyli maksymalnie możemy sobie otworzyć obydwie przesłony. Mamy tak naprawdę niemalże pełną panoramę, ale przy okazji mamy też przesłonę przed słońcem, bo doskonale sobie zdajecie sprawę, a my jako posiadacze Tesli zdajemy sobie tą sprawę w dwójnasób, że panoramiczny dach to oczywiście fajna funkcja, ale w momencie, kiedy bardzo mocno grzeje słońce i tutaj zapraszam Was do oglądania naszego filmu ze Stanów Zjednoczonych, jak jechaliśmy Y w Kalifornii i w Nevadzie, no to powoduje, że naprawdę non-stop słońce Wam daje po głowie i tam mieliśmy specjalnie przyciemnianą szybę. Mimo to niewystarczające było, a tutaj możemy sobie to całkowicie przesłonić. Słońce już nam nie przeszkadza. Także tak to właśnie wygląda w tym prawie że Mercedesie. Jeszcze tutaj parę słów na temat ogólnie wykończenia konsoli górnej.
Tak jak widzieliście, mamy tutaj sterowanie tymi właśnie szyberdachami, mamy dodatkowe oświetlenie LED, mamy SOS i tutaj mamy chyba jakieś wsparcie telefoniczne. To teraz wsiadamy do tyłu. No i tutaj oczywiście powiało luksusem bardzo mocno. To widać na pierwszy rzut oka, nie trzeba się specjalnie na tym zastanawiać. Ja jeszcze zapomniałem przy samym przodzie o tych takich wysmakowanych detalach, które też definiują troszeczkę luksusowość tego samochodu. Czyli tutaj macie nakładki progowe, oczywiście z nazwą marki i one są przy okazji dodatkowo, jak widać, podświetlane. Także to są zawsze takie detale, ale one też w pewnym sensie definiują to, że ten samochód jest ponadprzeciętny, jeżeli chodzi o jego wykonanie. No i tutaj mamy luksusowe fotele. To Patrycja, najpierw nagraj fotele, ja później do nich wsiądę. Jak widzicie, fotele mają specjalne podnóżki i podobno tutaj jesteśmy w stanie je ustawić w pozycji, która nazywa się Zero Gravity. Ja zaraz do tego przejdę, natomiast jeszcze troszeczkę powiem na temat wsiadania. Oczywiście zupełnie nie pasuje do luksusowego samochodu, także proszę, nie oceniajcie samochodu z perspektywy mojej osoby. No i tak, to jest samochód luksusowy, gdzie chyba nawet można byłoby się pokusić o to, żeby sobie dotrudnić jeszcze kierowcę, który by Cię woził, bo z tyłu zdecydowanie jest więcej miejsca i siedzi się zdecydowanie przyjemniej niż z przodu. Co to definiuje? Przede wszystkim to, że mamy naprawdę duże i wygodne fotele, bardzo mięsiste, bardzo tutaj można sobie rozłożyście siedzieć i pozycja jest bardzo naturalna. Zobaczcie, ja mam praktycznie nogi pod kątem, nie wiem, 110 stopni, także bardzo rozwarty kąt. Nie muszę siedzieć z podkolonymi nogami. Jest super. Tak, gdyby jeszcze kierowca się trochę złożył, no to już byłoby w ogóle rewelacyjnie. Tutaj mamy tablet, czyli tablet jest w podłokietniku. I to jest moim zdaniem też naturalne, bo gdyby on był tutaj, tak jak jest to w samochodach Tesli, czy w jakichś innych samochodach, to wtedy za każdym razem, żeby czymś przysterować, musimy odbyć taki ruch. Tak, i w pewnym sensie pozbawiamy się naturalnej pozycji. Sterowanie tutaj, slide to unlock, jest dużo bardziej naturalne, przynajmniej w moim rozumieniu. No i teraz możemy sobie tutaj parę rzeczy poustawiać. Ja sobie zaraz coś tu spróbuję ustawić. Adjustment. A, dobrze, i teraz o. Gdzie tu mamy taką pozycję? Rozstawiamy funkcję Zero Gravity, trzeba to nagrać. Przedni fotel się dosuwa na maksa. Mam nadzieję, że nie wyjedzie przodem samochodu. I zobaczcie, co się dzieje tutaj z tym fotelem pasażera. Tak, to jest funkcja, to jest Zero Gravity. Ja zaraz się przesiądę tam na tamtą stronę, żeby Wam pokazać, jak to i jednocześnie opisać Wam moje wrażenia z tego, jak się tego używa. To jest właśnie klasa biznes w rozumieniu samochodowym, przeniesiona z samolotu. Tutaj sobie siedzimy bardzo wygodnie. Mamy bardzo wygodną i taką naturalnie odpoczynkową pozycję, jeżeli chodzi o siedzenie w samochodzie. Kręgosłup ma pełne oparcie. Całym ciałem praktycznie się opieramy tam, gdzie jest to potrzebne i relaksujemy się. Więc jest naprawdę super i to jest pozycja przeznaczona ewidentnie dla osoby, która jest wieziona z tyłu. Niestety z tej strony tutaj nie możemy tej funkcji uruchomić, no bo mamy kierowcę, byśmy go po prostu, mając tak złożony fotel, byśmy go prawdopodobnie zmiażdżyli. Tak czy siak, jest to naprawdę fajne. Ja sobie zobaczę jeszcze, co tu możemy zrobić. Oczywiście możemy sterować wszystkimi funkcjami wentylacji i podgrzewania siedzeń, które są wentylowane i podgrzewane. Mamy oczywiście możliwość regulowania ręcznego. Mamy też możliwość włączenia masażu. Ja sobie ten masaż włączę oczywiście. Akurat teraz mamy Wave. No i leci. Delikatniejszy zdecydowanie. Zróbmy... Jest strong, dobra. Zróbmy sobie puls. No tutaj jest to takie trochę delikatniejsze, jednak czy w NIO, czy Xiaomi ten masaż był bardzo taki agresywny, taki chiński. Nie wiem, czy ktoś z Was był w Chinach, te chińskie masaże są zdecydowanie agresywne. Zobaczmy, co tutaj mamy. A, tutaj mamy indywidualne lusterka. Przez chwilę myślałem, że może są to jakieś ekrany, tak jak w innych samochodach, ale to są po prostu lusterka, żeby można było sobie, nie wiem, poprawić makijaż. A dodatkowo oczywiście mamy, tak jak w pozostałych drzwiach, mamy otwieranie, zamykanie drzwi, proszę bardzo.
nagłośnienie, także tak to właśnie wygląda i przy okazji tutaj to wszystko to jest taki miękki, bardzo przyjemny w dotyku materiał. Także to pewnie też determinuje to, że ten samochód jest naprawdę bardzo cichy. Ja jeszcze sobie spróbuję złożyć tutaj to. I wtedy mamy teoretycznie możliwość przewożenia kolejnej osoby. Mało tego, ta osoba oczywiście ma swój indywidualny zagłówek. Natomiast oczywiście to nie jest miejsce dedykowane i to jest miejsce awaryjne dla kolejnej osoby, tak? Czyli żeby ten samochód mógł przewozić 5 osób bezpiecznie, ale to na pewno w 4 osoby się tu jeździ na pewno jest zdecydowanie lepiej, a już na pewno najlepiej się jeździ na tym miejscu, na którym teraz ja siedzę. Oczywiście mamy tutaj holder cup holder. Tutaj te wnęki są wykończone, przynajmniej w tym miejscu, takim gumowanym materiałem, co będzie powodowało, że to będzie wszystko się lepiej trzymać. W większości wypadków mamy do czynienia po prostu tylko ze zwykłym plastikiem. Przy okazji, tutaj mamy to, co wielokrotnie, czego mi brakowało w wielu innych samochodach, czyli mamy jeszcze dodatkowo podwójną ładowarkę indukcyjną do telefonu. I ja sobie przy okazji sprawdzę, czy to rzeczywiście działa. No działa. Proszę bardzo, telefon się ładuje. Także tak to powinno wyglądać. W samochodzie elektrycznym ładowarka indukcyjna powinna być w każdym miejscu, gdzie można coś położyć. Także mamy podłokietnik, mamy bardzo naturalne sterowanie tabletem, bardzo wygodną pozycję, szczególnie dla prawego pasażera, luksusowe wykończenie, ale jeszcze omówimy sobie tył drzwi. Troszeczkę na temat tego tutaj tyłu drzwi. Ten tutaj cała zabudowa tylnego fotela znowu wykonana jest bardzo dobrze, bo mamy tutaj do czynienia z lekko miękkawym, ale jednak z materiałem plastikowym i przy okazji zobaczcie, co mamy. Czyli każdy pasażer z tyłu ma swój indywidualny stolik. Przypominam, że takie stoliki są też na przykład dostępne jako akcesoria do Tesli, natomiast tutaj mamy to po prostu w standardzie. Bardzo ważna rzecz jest, dlatego my na przykład tych stolików nie wprowadziliśmy do oferty. Jeżeli chcecie sobie je kupić, to musicie je kupić na AliExpressie. Po prostu mieliśmy obawy, czy one są atestowane w kontekście zderzeniowym i bezpieczeństwa. Taka rzecz, jeżeli jest coś tutaj cokolwiek źle wyliczone, cokolwiek źle zamontowane, to w sytuacji kolizji może zagrozić życiu i bezpieczeństwu pasażerów, dlatego my tych stolików nie sprzedajemy, ale oczywiście jeżeli przywieziecie swój, to Wam zamontujemy. Tutaj to na pewno wszystko jest atestowane, więc macie do czynienia na pewno z wysokiej jakości produktem. Tutaj mamy dodatkowo taki właśnie gazetownik. Bardzo fajny i bardzo solidnie wykonany, bo nie dosyć, że ma tutaj takie, jakby to powiedzieć, napinacze, to ma tu jeszcze takie zabezpieczenia, żeby się bardziej nie otworzyć, także coś, jeżeli cokolwiek tam włożymy, będzie w miarę dobrze się trzymało. To co, jeżeli chodzi o zachwyty, to na tą chwilę tyle. Tu mamy jeszcze, zobaczcie, haczyk na przykład taki, no to takie drobiazgi, które robią bardzo dużą robotę. Tutaj akurat coś jest w środku. O kurczę, bagażnik jest ciekawy, bo tutaj dosyć dużo pewnie funkcji związanych z podłokietnikiem i z tymi wszystkimi sterowaniami pewnie znajduje się tutaj za tą obudową, więc ten bagażnik jest trochę ograniczony od tej strony. Natomiast musimy pamiętać, że tu mamy do czynienia z samochodem trochę z innej półki i tutaj pojemność bagażnika nie determinuje tego, czy ten samochód jest fajny czy nie, tylko bardziej jego funkcje dodatkowe. Więc to jest samochód luksusowy. Samochody luksusowe czasami w ogóle nie mają bagażnika, ale zobaczmy sobie tutaj. No tutaj jest standardowo, mamy wyposażenie awaryjne. To jest też fajna rzecz. Przypominam, że takie rzeczy też mamy jako akcesorium do Tesli. To są rzeczy, które powodują, że można bez uszkadzania tego, co jest pod spodem, wsuwać różne ciężkie przedmioty. Tak? Takie wytłoczki wykonane ze stali nierdzewnej, która jest bardzo odporna, powoduje, że sobie po prostu nie uszkadzamy czy elementów gumowych, czy jakichś plastikowych, które się pod tym znajdują. Znowu, samochód jest całościowo bardzo dobrze wygłuszony, elementy stalowe są maksymalnie zasłonięte, więc na pewno w środku jest bardzo cicho. Mamy standardowe cięgno, tak, które no akurat jest tu trochę inaczej niż w Tesli czy w Xiaomi, czyli musimy 2 razy pociągnąć, żeby otworzyć przedni bagażnik. I mamy franka, co jest, jakby to powiedzieć, pozytywnym zaskoczeniem w kontekście porównania do Mercedesa, bo jak wiecie, w Mercedesach nie ma franka. Mercedes ma te rzeczy tutaj w ogóle pozbawione franka, natomiast
w samochodzie, który był produkowany w kooperacji z Mercedesem Franka mamy. Nie jest on duży, ale przynajmniej jest. Proszę bardzo, tutaj mamy do dolewania płynu do spryskiwaczy. Nawet wlew płynu do spryskiwaczy jest zasłonięty. Czyli znowu odchodzimy od samodzielnego stresowania się i zajmowania się przestrzenią serwisową. Te sprawy są dostępne dopiero po zdjęciu tych osłon i one są przeznaczone dla serwisów, tak fabrycznego, jak i oczywiście serwisów nieautoryzowanych. Przy okazji, mówiąc o tym, że ta przestrzeń, która jest pod tym, przestrzeń serwisowa jest dostępna dla tych, którzy się tym w rzeczywistości powinni zajmować, to też chciałem przypomnieć, że usługi serwisowe dla Autopunkt Mława świadczy sieć EV Repair Network i nawet w Mławie znajduje się tutaj warsztat certyfikowany EV Repair Network i oczywiście gdziekolwiek w Polsce byście się znajdowali, jeżeli cokolwiek Wam się przykrego przydarzy, dzwońcie do EV Repair Network, na pewno Wam pomożemy. Jak się jeszcze bawiłem tutaj tymi wszystkimi rzeczami w Denzie, to od razu uświadomiłem sobie, że to przecież musi się jakoś bardziej kompaktować. I zobaczcie, składamy sobie i możemy nawet sobie zminimalizować cały ten podłokietnik. Bardzo fajnej jakości materiały, bardzo fajnej jakości mieszalniki powietrza i to te wszystkie nawiewy, z których tutaj wychodzi powietrze, one nie ciągną na nas takim strasznym zimnem, tylko to powietrze już jest wstępnie zmieszane i dostajemy, jakby nie dostajemy w twarz takim zimnym nadmuchem, także to też jest bardzo fajne w tym samochodzie i ogólnie to jest teraz taka tendencja, jeżeli chodzi o konstruowanie systemów komfortu w kabinie. Dobrze, teraz trochę o portach ładowania. Oczywiście mamy do czynienia z samochodem w konfiguracji chińskiej, ale tak wygląda otwieranie portu ładowania szybkiego. I oczywiście gniazdo. Tutaj tak wygląda zamykanie. Po drugiej stronie zakładam, że znajduje się port ładowania prądem przemiennym. Dokładnie tak. A nie, proszę bardzo. Mamy dwa porty. Mamy port ładowania prądem przemiennym i port ładowania szybkiego. Także ciekawe, dlaczego ma zduplikowane porty. Chyba takie podobne rozwiązanie mieliśmy w jakimś Porsche, ale nie jestem pewien. Jeżeli chodzi o układ hamulcowy na pierwszy rzut oka przypomina ten, który znamy z Tesli i na przykład też z NIO. Troszeczkę inne zaciski hamulcowe z tyłu. Zaskakująco małe, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że hamowanie z tyłu nie musi być aż tak efektywne jak z przodu. Zobaczmy sobie, jaki mamy tutaj obręcze. Sekundę. 20-calówki. Także jak na sedana, no to całkiem znośnie. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj te z przodu zaciski hamulcowe. No to z przodu mamy tutaj już solidny kawał zacisku. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że tarcze są nawiercane, także są troszeczkę bardziej zwentylowane niż to, co na przykład mamy w Teslach, no bo w Teslach standardowo tak to nie wygląda. Przy okazji nadkola z materiału wygłuszającego, także tutaj Chińczycy mocno zadbali i we wnętrzu, i na zewnątrz samochodu o to, żeby on był maksymalnie wygłuszony. Przy okazji zwracam też uwagę na nieco podwyższony profil opony, co zdecydowanie też pewnie polepsza komfort jazdy. To jest samochód, który nie jest samochodem sportowym, nie ma służyć do ścigania się, to jest samochód, który ma być wygodny dla pasażera, szczególnie tego na tym fotelu, wiecie, Zero Gravity. Teraz dodatkowe funkcje. Zobaczcie, co się dzieje. Przejdźmy zatem do parametrów testowanego egzemplarza, a jest się czym tutaj pochwalić. Przede wszystkim Denza nie jest małym pojazdem. Jej wymiary to długości 5 metrów 18 cm, szerokości niemalże 2 metry, wysokości 1,50 m, co stanowi o tym, że samochód jest duży, jednakowoż niski. Rozstaw osi to 3 metry 12,5 cm. Minimalna średnica skrętu 9 metrów 24 cm. Wiecie zapewne dlaczego. Jeżeli chodzi o pojemność bagażnika, to też nie jest ona mała, bo mamy tutaj 488 litrów. Natomiast prawdziwa magia jest w parametrach technicznych związanych z przyspieszeniem i mocą silników. Mamy tutaj na pokładzie 3 silniki. I te silniki sumarycznie dostarczają nam 965 koni mechanicznych i 1150 Nm momentu obrotowego. Przypominam jak zawsze, że dostępnego od razu. Samochód potrafi przyspieszyć od 0 do setki w 3,4 sekundy. Nie jest to oczywiście wynik, który by nas powalał, natomiast jak dla tak dużego samochodu, powiedzmy klasy jednak troszeczkę bardziej premium, jest to wynik
absolutnie zadowalający, bardzo bliski Tesli Model 3 Performance. Zasięg samochodu deklarowany przez producenta to 630 km. To akurat, jak większość tego typu parametrów związanych z samochodami elektrycznymi, oczywiście poddaję pod niewielką wątpliwość. W podsumowaniu można powiedzieć, że Denza Z9 GT jest samochodem, który na pewno wzbudza emocje i ma bardzo dużo ciekawych funkcji. Dodatkowo w jego bryle i na przykład w tylnych światłach możemy bardzo łatwo znaleźć dziedzictwo Mercedesa. Cieszy mnie ogromnie, że konkurencja na rynku elektromobilności wzrasta. Martwi mnie, że Europa, jak i nawet ostatnio niestety Tesla, nie nadąża za chińskimi markami. Dziękuję Wam za lajkowanie, oglądanie, subskrybowanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału. Trzymajcie się, cześć!